Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj zobaczymy sobie piękny pałac. Piękny pałac, w którym mieszkała trójka śpiewaków operowych. Zapraszam na film. Narcisetto Adolgino d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Dzisiaj będziemy zwiedzać pałac. Zapytamy się, czy ktoś tutaj jest. Dzień dobry. Jest ktoś tutaj? No. Raczej nikogo nie ma. Więc nie będziemy dalej pytać. Na razie widzimy, że w większości okien są kraty. Być może były tu jakieś wartościowe rzeczy. O, już Ola weszła. Co tam znalazłaś? Co tam znalazłaś? Tak jakby fragment z czegoś, wiesz, kolumnienki. No taka kolumnienka, może gdzieś na płocie albo na schodach coś takiego było. No, może Takie możliwe. No. Tutaj rozwalone drzwi, jak widzicie. Tutaj w tym pomieszczeniu akurat widzimy jakieś graffiti pod grzybem. Tutaj całe wymalowane drzwi z kuklokiem, czyli z wizjerem. Podążamy dalej korytarzem. Będziemy zaglądać w poszczególne pomieszczenia. O, tam już bardzo mocno zniszczone rzeczy. Poczaskane. Co tu mamy? Wstęp tylko w obuwiu zastępczym. Zobaczymy, czy działa. Nie działa. Mam nadzieję, że mi się tylko tak wydaje. Co ci się wydaje? A czy działa? Patrzyłem. Jak się nazywało to takie podłoże, taka podłoga, te takie płytki drewniane? Parkiet, właśnie, parkiet. Kiedyś to był luksus w latach tam 70., ale byłem tu przed chwilą i nie dostrzegłem jednej rzeczy, która jest bardzo fajna. Aczkolwiek uważam na tę podłogę, bo tu mamy taki kieliszek z napisem chluśniem, bo uśniem. No. No to na zdrowie, dokładnie. Ciekawe, co to jest. Co to za... Tutaj przecieka coś. Czy przypadkiem nie jest tak, że jak będę chodził po tym, nagle mi to spadnie pode mną. Ale nie wiem, co to tutaj jest. Tak troszkę tam zerkniemy do środka. Nie wiem. Nie będę wkładał wyjątkowo tam kamery, bo nie chciałbym jej stracić. Ona jeszcze tutaj robi zdjęcia. No pewnie pójdziemy. Właśnie patrzę tutaj na ten żyrandol. Jakie to są lata. Myślę, że... Lata PRL-u, bo tutaj tak wygląda, tak na przykład to mogła być świetlica, bo tutaj za PRL-u był dom dziecka. Tutaj? I jakoś długo tak. Dlatego może pewne rzeczy to przypominają mi. Na przykład się kojarzy to pomieszczenie ze świetlicą. Może ale dlatego wstęp tylko w obuwiu zastępczym. Miałoby to sens. Stąd te lampy właśnie. Bo miałoby to sens właśnie to, co mówisz, wiesz? Że faktycznie, że tutaj... Spółdzielnia też była taka, wiesz, taka rolnicza
No ale dzieci mogły tu przychodzić faktycznie na przykład tutaj w tej sali mieć jakieś zajęcia taneczne na przykład. Ja No myślałam, nie wiem. że jedli, no ale dobra. No mogli jeść, no. Tak jakoś sobie skojarzyłem, że mogli tańczyć. Tutaj już mocno zniszczone. U góry tam mocno zawalona. Te krokwie, nawet takie grube, ale niestety są całe zniszczone. Nawrzucone pełno drzwi. Tutaj mamy tą wieżę. My jesteśmy chyba pod tą wieżą w tym miejscu. Jest w ogóle inne echo, bo jest małe pomieszczenie. A, to jest tutaj, co zaglądałem z tamtego pomieszczenia. I jesteśmy najprawdopodobniej pod tą wieżą, bo układ pasuje. Układ pasuje i to może tak właśnie być. Tutaj oryginalna podłoga. Zobaczcie, jak to wygląda. No, dosyć ciekawe. Ciekawe, co tutaj było w tym pomieszczeniu pod tą wieżą. No tutaj słabo to wygląda, ale myślę, że damy radę się przedostać w tamtym kierunku. Zgnite są te. Bardzo. Znaczy, no, trzeba pamiętać, żeby nie można wejść na to. Na to nie będziemy wchodzić, nie, bo Jest to niby jest... zrobiona konstrukcja do wejścia z drzwi, Aha. ale to się ciągle ma opierać na tych belkach. No, Co jest które są ryzykowne. mega spruchniałe. No. Ale Te tam... jedne drzwi już padły, widzisz? No właśnie, one stanowiły tą Przesuń się tutaj sobie bazę tutaj. tak naprawdę. A tu są też drzwi, zobacz. Tylko, że zawalone na tyle, że nie da się po prostu przejść. Ale tutaj ładnie są te kafle. No, powiem Ci, że one zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Tutaj jest ryzykownie pod tym stać. Postaram się przedostać tutaj do tej łazienki. Mam nadzieję, że mi to nie spadnie na głowę. Oby nie. Tu mamy łazienkę. Ubikację. O, nawet tu zostało do czyszczenia dla kogoś. Patrzymy, co tu ewentualnie możemy zobaczyć w tej łazience. Ale oprócz kafelek dosyć wytrzymałych, bo widać, że te kafelki się ostały. No to nie mamy tu żadnych jakichś specjalnych rzeczy. W sumie bardzo dobrze, że tutaj to jest zawalone i nie da się tędy przejść, bo tak ktoś mógłby bezpośrednio wejść tutaj i może by mu się to zawaliło na głowę. No i tak powiem Wam, że to jest ogromne ryzyko. Spróbujemy przedostać się tam do tych schodów. Czekam na Olę, aż przejdziemy. To chodźmy tutaj. Wchodzę na lewo na razie. Zobaczyć, co tutaj jest. Raczej bym nie stał pod tym tutaj. Dobra. O! Tutaj i tutaj, patrząc na to pomieszczenie, mogła być jadalnia. Właśnie w tym miejscu mogła być jadalnia. Czy tak jak mówiłem, w tamtym pomieszczeniu mogły być jakieś organizowane spotkania taneczne, a tutaj mogła być jadalnia. Poskładane były tutaj stoliki, a tu wydawane było jedzenie. Albo zwrot naczyń po prostu. No i mamy tutaj część kuchenną. Mamy piec. Mamy też jakiś tam na zmywaku, widać tam jest, że ktoś mógł być. Przejdziemy sobie tutaj teraz. I co tutaj mamy? Nic, takie pomieszczenie. Jakieś półki były, może jakieś magazynowe bardziej. Tędy też można przejść. Wejdziemy sobie teraz do tej kuchni. A tutaj mocno już zawalony sufit. Tam być może polegało to na tym, że tutaj właśnie się gotowało, a tutaj dawało się do zmywania rzeczy. Tak to mi wygląda. Tak to mogło być. No i tutaj piec już mocno zniszczony. Mocno zniszczony, ale możecie sobie zaobserwować elementy tego pieca, które zostały z
tej całej konstrukcji piecowej. O, tutaj podłoga mocno zniszczona. Tutaj mamy co mamy? Mamy piwniczkę. Wejdziemy sobie do piwnicy. Zobaczymy, co tutaj w tej piwnicy się odbywa. O, taka mała piwniczka. Myślę, że ona stanowiła jakiś element związany również z kuchnią. Tak, tu mogła być po prostu taka spiżarka. Spiżarka tu mogła być. Nawet mamy jakiś element kości. Zobaczcie sobie. Jakaś kość się ostała. Może przechowywane tutaj było mięso. Bo jest tu na tyle chłodno, że może taka sytuacja tutaj była. Mogło to tak wszystko wyglądać. Wychodzimy z tej spiżarki. Może jakieś wino też było tutaj przechowywane, aczkolwiek myślę, że raczej to nie polegało na tym, że jest tu jakieś wino, tylko myślę, że bardziej mleko. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda Ola. Czy ty przypadkiem nie chcesz tutaj zjeść obiadu? Zjadłabym. Ale powiem ci jedną rzecz, muszę cię zmartwić. Na tym piecu już się nic nie ugotuje. No. No nic. Ale tam pewnie dawano na zmywak coś. No tutaj cała infrastruktura. No tak mogło być. Dobrze. O, tutaj co tu mamy? Występ wzbrojony. Kanciapa vaperum. Kanciapa vaperum. Nie wiem, może fascynaci waporyzacji. A tu mamy jakieś jajko, ale to jajko jest przeniesione i wyjedzone przez jakieś zwierzę. Tutaj, a nie, to tu jest ten zmywak. Ktoś tutaj po prostu na zmywaku pracował. No i mył. I potem zabierał stąd, z tego okienka z kuchni. No i mył naczynia. Co tam ciekawego? Nic, patrzę, czy są jakieś oznaczenia na drzwiach, Aha. wiesz? No dobra, to schodzę do piwnicy. Tu jest pełno szkła, trzeba uważać. Schodzimy sobie delikatnie do piwnicy. I tak patrzę, bo ta latarka ma to do siebie, że ona może po prostu czasami szaleć. O, co my tu mamy? Jakieś dziwne okiennice z takim wiatrakiem. Pewnie też to było w kuchni, żeby wywiecznik jakiś był. Tutaj cała infrastruktura związana z czym? No z wodą. Jakieś liczniki pewnie były. Tutaj trzeba uważać, żeby nie spać. Można sobie zaobserwować, jak to wygląda. Te wszystkie rury. Może jakieś elementy ogrzewania. Może jakiś piec tutaj był. No miałoby to wszystko sens. Co tu mamy? Pełno komarów. Pełno komarów. I jakieś takie coś, właśnie takie coś. Zobaczcie. Ale tam nieprzyjemny zapach stamtąd idzie. Być może to też był jakiś spływ jakiejś kanalizacji. No mnóstwo komarów. Więc ja sobie stąd szybko wyjdę. No ale ta piwniczka robi wrażenie. Taka budowla troszeczkę po niemiecka. Aczkolwiek myślę, że w tym momencie troszkę się mylę, bo ten pałac w sumie nie wiem, w jakich on tam okolicznościach został wybudowany. Oczywiście opowiem Wam historię o tym miejscu i tak naprawdę o pierwszych właścicielach. Nie będę podawał nazwy, mimo że samo miejsce jest dosyć znane i historyczne, wpisane w zabytki. To nie podam nazwy. Podam tylko historię związaną z pierwszymi bodajże właścicielami tego miejsca.
No na pewno nie byli właścicielami stołówki tutaj, ani żadnego domu dziecka i tak dalej. Pierwsi właściciele byli śpiewakami operowymi. Co, zdziwieni? No ja też byłem zdziwiony, że śpiewali. Na pewno tutaj śpiewali, ćwiczyli sobie, ale mieszkali tutaj śpiewacy operowi. Być może dlatego tu jest tak ze smakiem jest wszystko zrobione. Na przykład te schody. Czy one mi wytrzymają? Czy wytrzymają mój ciężar? Nie wiem, ale na pewno będę starał się za chwilę przekonać, czy udźwigną mnie te drewniane schody. Zawsze dziwiła mnie jedna rzecz, że buduje się schody, a tutaj mamy okno. I pytanie, jak je otworzyć, jeżeli przeszkadzają te schody. Zdemontować te schody? Nie wiem, jest to troszkę dziwne. Słyszałem głosy. Zauważ, tutaj bezpośrednio można było wejść na ogród z tej stołówki. Powiem Ci, to musiało być bajeczne miejsce. No i tutaj jest taka weranda, tak? No, znaczy weranda. No, takie zadaszenie, zanim się weszło do domu. Wyobraź sobie, że na przykład wychodzisz stąd i kończysz jedzenie jakieś, nie wiem, tak zakładam, pierogi na przykład albo naleśniki i idziesz sobie tutaj do tych drzwi i wychodzisz na ten piękny, słoneczny taras. Kto wie, jak tutaj byli śpiewani operowi, może tutaj na przykład był salon, bo to jest, wiadomo, te ściany musiały inaczej wyglądać i może na przykład wychodzili sobie na ogród, bo ten drzewostan to jest, niektóre z tych drzew są tak stare, jak ten dom. To są bardzo stare drzewa. No mogło tak to wyglądać, powiem Ci, ponieważ... Miejsce słynie mnie między innymi z tego starego drzewostanu. Pooglądamy sobie to potem, nie? Mam nadzieję, że uda mi się to tam jakoś nagrać, bo on też jest bardzo wartościowym tutaj elementem w tym obiekcie. I co, idziemy do góry? Puszczasz mnie pierwszego, tak? No, jesteś cięższy, Jak to się mówi, jak to się mówi, damy idą pierwsze, czyli ja idę, tak? No, tak się mówi. Dobra, to idziemy do góry. Tak wyglądają solidnie te schody, wiesz? Schody wyglądają solidnie, Nie, jakoś się nie uwinęły. ale no, były gorsze kiedyś. Tutaj jest trochę gorzej, aczkolwiek mam tu znowu jest parkiet. To jest wszystko zbudowane na parkiecie. Tam jest ta część zawalona. Wyobrażam sobie teraz taką sytuację, że my wchodzimy do góry, a na tej ubikacji ktoś siedzi. Ciekawe, jakby tam wszedł. Po tych drzwiach, dlatego sobie zrobił tam te drzwi. Tak myślę. Ale wiesz co, ja bym tam nie szedł na razie. Wejdę do tego pomieszczenia, wiesz? No dobra. Ale uważaj na siebie. O kurde. Aha, to do tego pomieszczenia już wchodzić nie będziemy. Bo widzę, że jest naprawdę ryzyko. Przejdę sobie tutaj. Tutaj też jest słabo. Ale zawsze jak się jest w framudze, to są mniejsze szanse na to, że coś się wydarzy. To, oj, cześć. Cześć, zobacz, rysunki dzieci. O! No tak, czyli tutaj musiały być jakieś Może jakieś sale? sale dziecięce. Te drzwiczki jakieś takie niskie, nie? No, wydaje mi się, że to są tak zaadoptowane. Najlepsze. No nie. No faktycznie tu są takie rysunki dziecięce. Ładnie to wygląda. No i te drzwi, które faktycznie są Jak dla hobbita. jak dla hobbita. No, ciężko jest... Aha. Tutaj jest tak. No faktycznie, no bo
Wiesz co, ja mam 2 metry, około 2 metrów, tak? No, bo minus 4. No to zobacz, one mają 2 metry, patrz. Ja mam 2 metry, tak? Zobacz. Co? Jakie 2 metry? Chyba na stołku. Nie mam 2 metrów? No zajrzyj w domu, tam pisze. No nie mam 2 metrów, przyznam się szczerze, że mam 1,79 m. O nie. Jestem wyższy od... Znowu 2 centymetry. Jestem wyższy od Mike'a Tysona, czyli zawsze mam też szansę. Po tej podłodze naprawdę trzeba chodzić uważnie, ponieważ widzieliśmy, że tam nie wygląda to za dobrze. Ale tu mamy balkon i spróbuję wyjść na ten balkon, aczkolwiek boję się, żeby tu mnie ktoś nie widział. Otworzymy sobie ten balkon. Zobaczcie, jak romantycznie to wygląda. Bardzo ładnie. I tu można zaobserwować ten wspaniały drzewostan. Przepiękny drzewostan. Ładnie to wygląda. Myślę, że utrzymam je. To byłby piękny stoliczek. Wyobrażasz sobie, chodzisz stoliczek. Na ogród ten widok. Kawka z filiżanki. No musiało to być piękne, naprawdę. Siedział sobie śpiewak I śpiewał pewnie. No. Ale ja sobie tak pomyślałem, w tej kuchni było to jajko. I ja nie wiem, czy śpiewacy nie robią czegoś takiego, że oni sobie piją takie żółtko. Żółtko piją? Białko? Żółtko? Nie, żółtko. Białko, żółtko. Tylko nie wiem, czy nadal tak robią. Może są inne sposoby. No ale to mówimy o śpiewakach tam powiedzmy z przełomu wieków. No tak. Teraz słyszałem, że palą papierosy i piją alkohol. No nie wiem, tak sobie myślę, że może tak być. Widzisz, tu są te stare drzewa. To są wszystko te stare drzewa. No. Piękne są. Co prawda teraz jest taka, no, Są lampą, to cię wszyscy widzą. zima. No właśnie dlatego już wejdę z powrotem, żeby mnie nie widzieli. Spróbuję nagrać to od tej strony. Jak pięknie wygląda to. I co? Na zewnątrz, do światła na zewnątrz. Ale powiem Ci, jest to zrobione prowizorycznie, więc kto musiał ktoś wpaść na ten pomysł w późniejszym czasie. No. Bo to... A to te dzieci słychać po prostu z okolicznych wiosek. No, dzieci słychać. Słyszysz dzieci? Nie. No ja cały czas słyszę dzieci. Słyszysz? Jakie dzieci? Albo psy. Dzieci z psami pomyliły. No nie, no ja słyszałem dzieci, dlatego się powstrzymałem, bo nie chciałem już jakby, myślałem, że to idą dzieci po prostu jakieś. No i pełno tu jest tych takich elementów, chyba z werandy właśnie też, że to tak wyglądało wszystko. Jest to pochowane, bardzo ładnie musiało to wyglądać, no ale niestety, może i dobrze zostało to pochowane, żeby nie kusiło, żeby ktoś to nie ukradł. Spróbujemy tutaj przejść, zobaczyć czy przypadkiem, żeby to się nie zawaliło. Ewentualnie wskoczę tutaj do tej łazienki. No nie wiem. Tu jest chyba spore ryzyko, żeby tam przechodzić. A, tam jest właśnie wejście do wieży. To jest właśnie to wejście do wieży. Tu się już rozwala. No nie wygląda to za ciekawie. Więc nie będziemy ryzykować. Nie, te stropy są mięciutkie. Poza tym tam i tak na tą wieżę się nie da wejść, bo z tego co widzę nie ma przejścia takiego oczywistego. Jest tam są jakieś drzwi. O, a tutaj mamy łazienkę z lustrem, z wanną. Bardzo dużo w okolicy ziemi. Aha, I tak naprawdę potem córka jednego z nich to przejęła i potem się dopiero zrzekła tego na rzecz gminy.
Czyli teraz to należy do gminy? Nie, teraz jest prywatny właściciel. Aha. Gmina to tam, wiesz, w wszystkich perturbacjach sprzedała. No rozumiem. Dobra, przejdę, ale nie tędy, tylko tędy, ponieważ jest to bardzo ryzykowne. Tutaj, żeby nie niszczyło się, to pozamykamy. Nie chcemy, żeby się niszczyło, więc zamkniemy po prostu. O, tak zrobimy. Tutaj też zamkniemy ładnie. Zamykam obiekt, wejście na taras, na balkon. Przejdziemy sobie tutaj. Prawda jest taka, że będąc w takich miejscach należy zrobić wszystko, żeby ich stan zniszczenia nie pogłębiał się. Myślę, że to jest oczywiste. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie podajemy adresu ani miejscowości tej, mimo że miejscówka jest obiektem historycznym, tak? Ale zasady urbexu są zasadami urbexu. Nawet jeżeli ktoś się łamie, no to po prostu nie jest urbexerem po prostu. No, jeżeli ktoś jest osobą, która mówi o miejscówkach, podaje adres i jeszcze się tym szczyci, no to zasługuje na to, żeby nie oglądać jej filmów po prostu. Tym bardziej, że naraża inne osoby na niebezpieczeństwo. Po prostu. Co się nie robi dla pieniądza? No pewnie. Pieniądze nie śmierdzą. Pecunia non olet. Niestety tak to jest, że ludzie dla pieniędzy mogą zrobić wszystko. Ja w tym momencie nie wiem, czy najstarszy zawód świata nie jest lepszy niż ta sytuacja sprzedawania miejscówek. Na jedno wychodzi, no tak. Też tak sobie myślę. Dobra, słuchajcie. Będziemy teraz przechodzić, żeby wam pokazać ten obiekt z zewnątrz. To nie jest duży pałac, więc myślę, że mieszkając tutaj nie gubili się. Nie wiem, czy służbę mieli. Na pewno nie. Nie wiem, czy byli na tyle sławni ci. Byli, oni jeździli Tak? po Stanach Zjednoczonych, po całej Europie. To byli jedni, na tamte czasy, byli jedni z najsławniejszych operowych śpiewaków tutaj z Europy, nie? Mieli turnę po Stanach. Aż tak? Aha. No powiem ci, że jestem mega zafascynowany tą historią. Z tamtych drzwi Tak? widać coś jeszcze takie coś. Spichlerz taki jakby. Chociaż mi on przypomina bardziej kościół. No wieża jest przepiękna. Zobaczcie, jaki to jest przepiękny obiekt. Przepiękny obiekt. Te okna, ta wieża, to jest coś, co naprawdę warto zobaczyć. Warto w ogóle doświadczyć. No, pokazując tą wieżę, już wiecie, gdzie jesteśmy. Ci, co interesują się tego typu rzeczami. Tutaj mamy to zawalone drzwi, więc tam na pewno nie możemy podejść. Tutaj wieża przepiękna na tle nieba. Przepięknie to wygląda, naprawdę. Może potężne. A to jak, co to jest za drzewo? Nie wiem. No ale jest bardzo stare. Tak.
To jest chyba ten pierwotny drzewostan z tego miejsca. Ale tutaj, ja wiem, że was może to teraz rozbawić, ale takich śmietników już nie ma. Nie wiem, czy pamiętacie takie śmietniki, czy w ogóle kojarzycie ten typ śmietników. No ja nie jestem z tych, co, że tak powiem, emocjonują się koszami na śmiecie, ale w takich śmieciach akurat do takich z wiadrem chodziłem, mama mnie posyłała do wyrzucania śmieci i właśnie do tego typu koszy wrzucałem śmieci z wiadra bezpośrednio, bo kiedyś się nie używało worków, więc taki śmietnik nie jest mi obcy po prostu. Jeszcze była taka zasuwa, taka klapa, którą się od góry zasuwało, no, ale był gdzieś tam potem potracony. Ale no taki śmietnik pamiętam po prostu. I co? To idziemy teraz do tego spichlerza. Z tego co... Tak? No tak, nie wiem, czy tam się da wejść. No nie wiem, ale możemy zajrzeć. A, i tutaj są pewne elementy, które są zniszczone. Już kiedyś w danym pałacu mieliśmy tak, że nie było podłóg i tu jest taka ogromna przestrzeń. Widać sufit piwnicy, podpiwniczenia tego obiektu i twarde, mocne szyny, na których można ułożyć podłogę. Dosyć dobry dach, porządne deski, też metalowa konstrukcja, więc ja myślę, że ten obiekt ma ogromną szansę na drugie życie. Skoczę sobie tutaj, ale powiem wam, że ten obiekt mimo wszystko bardzo mi się kojarzy z kościołem. I to, że on jest spichlerzem, troszkę mnie nie przekonuje. Nie wiem dlaczego, może był tu kiedyś jednak kościół. Jeżeli wiecie, jeżeli pochodzicie z tych rejonów, to bardzo bym prosił o informacje na ten temat. No bo jeżeli stąd jesteście, to dawno wiecie, co to za miejsce, a jeżeli nie jesteście, to musicie się postarać poszukać na ten temat informacji. Dobrze, sobie rób zdjęcia. Ja przejdę teraz po tym celowniku. Można iść? Pewnie. Czy ja mam na tyle... Że nie wiem po co, jak można zejść tutaj bokiem. No ale chciałem tak przejść się po tym celowniku. Jesteś zadowolony już? No nie wiem. Chciałem pokazać, jak jestem odważny. O matko. O, ktoś tutaj sobie choinki wyrzucił. Tu tego jest sporo. Ludzie sobie zrobili tutaj takie troszeczkę śmietnisko albo salon spotkań towarzyskich. Dużo śmieci. Nawet widzę, że sylwestry były organizowane, bo tutaj mamy szampana. Znów czuję ten zapach dziwny. Jaki? Taki dziwny zapach się tutaj gdzieś czasami ujawnia. Może tu pleśni. Ale w różnych miejscach. No, pleśni ogólnie nie widzę, ale on gdzieś tam się no, ujawnia. I tam w tym pałacu to było tak przejściowo, wiesz? Nie, nic konkretnego. To jakaś puszka. Puszka, ale już chyba wyparowało. O, jak to pięknie wygląda. No, czekam aż pójdziesz. Aha, no dobra. No to w tym momencie polecą zdjęcia, które właśnie teraz robi Ola.
Cześć. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. Dziękuję, że nie, to jest głupie. Utnę to, wiesz? I zaczniemy teraz od nowa. Dzięki bardzo za... Nie wiem, co powiedzieć. Także no, Bardzo dzięki no, dziękujemy. że byliście z nami. Do zobaczenia do przyszłego piątku. Cześć. Na razie.